Witam. Dzisiaj ciekawe, wyjątkowe pióro to Delta. Jak tutaj widać model Corallo, czyli w kolorze koralu. To Bio plus 16. Ten model jest ciekawy ze względu na wykorzystanie materiału do korpusu i skówki, którym to jest kazeina, materiał białkowy, który Delta wykorzystała w taki sposób, że wykonała kilka rodzajów innych barw niż biała, zazwyczaj charakterystyczna dla kazeiny. W kartonowym opakowaniu dostajemy taką tutaj oto broszurkę informacyjną. Mamy takie etui materiałowe, owinięte sznurkiem jakimś tutaj. Bardzo przydatne pewnie do przewożenia niejednego pióra będzie. No i mamy pióro. Tak jak już powiedziałem, model Bio plus 16. Cały korpus i skówka, jak już mówiłem, wykonana właśnie z tej kazeiny. Mamy tutaj stalowe elementy pokryte jak klips 24-karatowym złotem. Tutaj mamy nazwę tego modelu Bio plus 16 i takich mamy 16 wklęsłych facetów na korpusie i na skówce. Z góry logo firmy, na skówce mamy, na dole pokrętło tłoczka i numer kolejny 125, bo seria ta sprzedawana jest z numerowanymi piórami. Tutaj mamy stalówkę stalową pozłacaną, grubość F. Jak widać, taki wzorek ciekawy. Jest także model do kupienia ze złotą stalówką. No i rzut oka teraz na pióro w całości. Odkręcamy. Gwint jest taki dość gruby. Tutaj oczywiście, jak mówiłem, mamy pokrętło tłoczka. Nie będę kręcił, bo pióro mam pożyczone od Marcina, za co mu teraz dziękuję. I już z atramentem w środku to pióro pożyczyłem. I skówkę z tyłu można założyć. Jak widać, trzyma się, ale chyba bym nie polecał. Robi się ono wyjątkowo długie. A tu jeszcze mamy nazwę firmy i kraj pochodzenia na skówce, bo na to nie zwróciłem uwagi. Jak tutaj widać, bardzo ładnie to pióro się prezentuje w tym kolorze. Porównanie wielkości z Duofoldem Centennialem, Sonetem, Lamalstar i Pelikanem 140 pokazuje, że Delta zamknięta to długość Duofolda, a bez skówki to taki długość Soneta, to daje 14 cm z założoną skówką, a bez skówki 12 cm i 3 mm długości. Średnica sekcji to 12,5 mm, a korpusu 15 mm. Całość z atramentem waży 34 gramy. Czas na przetestowanie. Tutaj mamy stalówkę grubości F, co już pewnie było widać. Pisze dość przyjemnie. Atrament to czerwony Iroshizuku, jakby ktoś był zainteresowany tą informacją. Stalowa stalówka, jak mówiłem, pozłacana. Troszkę się tam ugina. Średni przepływ tutaj atramentu. Jeszcze zobaczę, jak tutaj przy dociskaniu wychodzi esowanie, odwrócona stalówka, nawet dość dobrze pisze, super cienko. Co do przepływu atramentu, tu jest oczywiście atrament w korpusie. Nie widać problemu z przepływem atramentu przy pisaniu. Bardzo ciekawe pióro. Ciekawe, że plastik zostaje zastępowany biodegradowalnymi materiałami, co sprzyja środowisku oczywiście.
Kolor i to facetowe zdobienie przyciąga oczywiście wzrok. Wzór, który mamy na klipsie, powtarza się na stalówce. Bardzo wszystko to przemyślanie jest zrobione i ładnie się prezentuje. Tyle na dziś. Na koniec przypominam, w kwietniu widzimy się na Pen Show. Do usłyszenia.